Zmroziło nas. W ciągu ostatnich 24 godzin temperatura w Northeast Maryland, gdzie mieszkamy, spadła z okolic 0 do mniej więcej minus 20 stopni przy mroźnym wietrze. I w takiej temperaturze dzieją się fantastyczne rzeczy na naszym jeziorze, więc zapraszam na poranny przegląd. Przyznam szczerze, że nie miałem specjalnie pomysłu na dzisiejszy odcinek i mam takie niejasne wrażenie, że skończy się po prostu na opowieściach z zamarzniętego jeziora. Dzisiaj jest niedziela, 27 stycznia, więc jest kilka dni po tym poprzednim zdarzeniu, jak tak mocno wiało i temperatura nam spadła o 20 tam parę czy 30 nawet stopni Fahrenheita w ciągu jednej nocy. Jezioro od tego czasu trochę odmarzło i znowu zamarzło przez ostatnie kilka nocy, więc w tej chwili jest na tyle solidne, że właśnie zaczęło pękać, więc nie jest jeszcze na tyle solidne, więc trochę się wycofam. Chodzę sobie po nim, ale na pewno nie jest jeszcze zamarznięte tak jak w zeszłym roku, kiedy to nakręciliśmy jeden z moich ulubionych odcinków, jak jeździłem sobie na łyżwach po tym lodowisku. Tak jakby przemknął się ten odcinek pod radarem. Zbyt wiele osób go nie oglądało, więc to jest moja próba w tej chwili, żeby go trochę wypromować. I zalinkowany jest oczywiście i mam nadzieję, że kilka osób do niego wróci i przynajmniej zobaczy początek. Zrobiłem sobie taki małe wideo takie sobie zrobiłem. To znaczy w sumie każdy z tych filmów to jest małe wideo, ale tam to było z muzyką i takie szybkie cięcia do tej jazdy na lodzie. No było fajnie. Może się uda też w tym roku, ale jeszcze nie w tej chwili. Jeszcze nam trochę do tego brakuje. W promieniach zachodzącego słońca wszystko wygląda piękniej, czyż nie? Nawet zimowy, niejako zdechły krajobraz. Latałem sobie właśnie z mewami i w pewnym momencie było tak blisko, że już myślałem, że z tego nie wyjdę cało. Ale na szczęście nic się nie stało. Dronio wrócił, jest cały, nie było tak jak na Islandii. Mam materiał z Islandii sprzed kilku miesięcy, na którym siedzę od jakiegoś czasu. Dron został zaatakowany przez mewę i przetrwał. Dostał niezły strzał od mewy dziobem w śmigiełko, nawet się złamało i dron przetrwał, wrócił, utrzymał się jakoś w powietrzu, wrócił, nic mu się nie stało tak do końca i nadal lata i wszystko jest ok. Chciałem z tego kiedyś zrobić osobny film, ale w sumie stwierdziłem, że nie jest to aż tak sensacyjny materiał ani nic takiego, więc jest tylko wzmianka dzisiaj. Ogólnie stwierdziłem również, że decyduję się wreszcie na nowy, konkretny grafik. Nie będziemy już od tego odcinka, idąc w przód, posyłać filmów jakkolwiek i kiedy tamkolwiek. Będą co niedzielę o 3 po południu czasu wschodniego w Ameryce, czyli o 9 wieczorem w Polsce, w każdą niedzielę, bo myślę, że tak powinno być, że jest jakiś grafik i ludzie lubią się do tego przyzwyczajać, a ostatnio mamy taki układ warunkowy, że nie da się niestety robić częściej. Bardzo chcę nadal, ale jest sytuacja jaka jest. Raz na tydzień to jest mój cel w tej chwili
Mam nadzieję, że będę się go trzymał bez odwołania na razie. Nie wiem do kiedy, na pewno do końca tego sezonu, czyli gdzieś tam powiedzmy w połowie marca, kwietnia może. Mamy kilka ciekawych pomysłów i kilka ciekawych filmów i nawet już trochę materiału, który nadchodzi, więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Dzisiejszy odcinek trochę krótszy, ale potrzebował kanał oddechu od jakichkolwiek cięższych tematów, więc dzisiaj tylko zamarznięte jezioro i mewy, i loty dronem, i zachody, i krajobrazy, i żadnych skomplikowanych, cięższych tematów. Chociaż i tak pewnie ktoś się doczepi do czegoś i skrytykuje, bo tak już jest. Nie żyjemy w świecie... Okej, miało nie być ciężkich tematów, więc nic nie mówię. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że nie zamarzacie gdziekolwiek jesteście. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Ta zatoka przynosi często najróżniejsze rzeczy. Zazwyczaj śmieci wyrzuca na brzeg, ale w tej chwili na przykład jest taka sytuacja, że zamarzło sobie krzesło. O tutaj.